Czy wiesz, że 1 tona majonezu może zawierać około 650 kg oleju roślinnego? Właśnie tak. I tu pojawia się dobrze znany paradoks. Wiemy przecież, że olej i woda się nie łączą. Jak więc w słoiku majonezu Hellmann's pozostają zespolone, tworząc przez wiele miesięcy gęsty, lśniący i idealnie jednolity krem? W jaki sposób fabryka zmusza dwie niezgodne ze sobą ciecze, by pozostały połączone, nie zamieniając produktów w tłustą, rozwarstwioną kałużę? Dziś odkryjesz, jak zwyczajne składniki i pozornie prosty przepis zmieniają się w majonez. Zobaczysz cały proces od środka, na gigantycznej przemysłowej linii produkcyjnej. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. W dzisiejszym odcinku prześledzisz drogę majonezu. Od przygotowania składników aż po moment, gdy krem przepływa przez niezwykle precyzyjne maszyny i trafia do opakowań. To, co wygląda na prosty przepis, skrywa proces, w którym temperatura, prędkość, kwasowość i kolejność mieszania muszą działać w doskonałej synchronizacji, niczym mechanizm szwajcarskiego zegarka. Składniki wydają się zupełnie zwyczajne. Olej roślinny, woda, jaja, ocet, cukier i sól. Tajemnica zaczyna się wtedy, gdy trafiają na linię produkcyjną, ponieważ właśnie tam nauka musi zapobiec rozpadowi całej mieszaniny. Aby powstał majonez, olej musi zostać rozbity na niezliczone mikroskopijne kropelki i rozproszony w wodnej części mieszaniny. Kropelki te naturalnie próbowałyby ponownie się połączyć, tak jak olej wypływa na powierzchnię szklanki z wodą. Przemysł musi powstrzymać to rozwarstwienie, jednocześnie kontrolując prędkość, temperaturę, proporcje oraz kolejność dodawania składników. Właśnie w tym momencie fabryka przestaje przypominać powiększoną kuchnię. Zbiorniki, pompy, mieszalniki i przyrządy pomiarowe pracują w ściśle określonej kolejności, aby stworzyć stabilną emulsję. Nawet niewielka zmiana w przepływie oleju lub sposobie mieszania może wpłynąć na lepkość, osłabić stabilność i sprawić, że cała partia przestanie spełniać wymagany standard. Dlatego każdy etap musi być precyzyjny, powtarzalny i nieustannie monitorowany. A jeśli widziałeś nasz poprzedni odcinek o ketchupie, wiesz, że największym wyzwaniem było przekształcenie pomidorów w gęsty i jednolity sos. Tutaj problem jest jeszcze bardziej niezwykły. Trzeba utrzymać olej zawieszony w wodzie, jakby obie substancje od zawsze miały pozostać razem. Sprawdź już teraz, czy subskrybujesz kanał Fabryki i Fakty. Bo za chwilę odkryjesz, który składnik naprawdę utrzymuje tę strukturę. Jaja, ocet czy potężna siła przemysłowych maszyn. Odpowiedź zaczyna się od wyboru surowców, ponieważ zanim fabryka cokolwiek wymiesza, musi mieć pewność, że każdy składnik trafi do procesu w dokładnie określonych warunkach. Zanim choć jedna kropla oleju wpłynie do mieszalnika, fabryka musi rozwiązać niewidoczny problem. Składniki, które wyglądają identycznie, mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Partia oleju niespełniająca norm, wodna baza o niewłaściwej kwasowości albo składnik podany w złej temperaturze mogą wpłynąć na tysiące słoików. Dlatego przemysłowa produkcja majonezu zaczyna się na długo przed mieszaniem. Zaczyna się od zatwierdzenia surowców. Olej roślinny, woda, jaja, ocet, cukier i sól tworzą podstawę większości majonezów produkowanych na skalę przemysłową. Lista wydaje się prosta, ale każdy składnik pełni precyzyjnie określoną funkcję. Olej odpowiada za większość kremowej konsystencji. Woda tworzy fazę, w której rozprowadzane są składniki rozpuszczalne. Jaja pomagają utrzymać olej i wodę w jednej strukturze. Ocet nadaje odpowiednią kwasowość, a cukier i sól równoważą końcowy smak. Po dotarciu do zakładu produkcyjnego składniki te nie trafiają od razu do głównego zbiornika. Najpierw sprawdza się ich oznaczenie, warunki transportu, nienaruszalność oraz zgodność parametrów danej partii. Pobiera się próbki, aby ocenić wygląd, zapach, kwasowość, stężenie i właściwości fizyczne. Gdy tony składników zostaną już połączone, skorygowanie odchylenia staje się znacznie trudniejsze.
Fabryka stara się wykryć każdy problem, dopóki mieści się on jeszcze w niewielkim pojemniku laboratoryjnym. Olej trzeba chronić przed nadmiernym ciepłem, światłem i niepotrzebnym kontaktem z powietrzem, ponieważ czynniki te mogą zmienić jego aromat, smak i stabilność. Przed użyciem może zostać przefiltrowany, a następnie zamkniętymi rurociągami trafia do systemu dozowania. Przepływomierze kontrolują ilość podawaną do procesu, ponieważ nawet niewielka różnica w proporcjach zmienia gęstość majonezu. To jak budowanie ściany z tysięcy mikroskopijnych cegieł. Zbyt dużo oleju, zbyt mało oleju albo nierównomiernie rozmieszczone cegły zmieniają całą konstrukcję. W tym samym czasie osobno przygotowuje się fazę złożoną z wody, octu, soli, cukru i innych składników rozpuszczalnych. Celem jest dokładne rozpuszczenie i równomierne rozprowadzenie wszystkiego jeszcze przed połączeniem z olejem. Temperatura musi pozostawać w zakresie przewidzianym dla danej receptury, ponieważ wpływa na lepkość i zachowanie przyszłej emulsji. Czujniki stale kontrolują bazę, a mieszadła utrzymują ciecz w ruchu, aż będzie gotowa do kolejnego etapu. Jaja wymagają szczególnej uwagi. W majonezie składniki obecne głównie w żółtku działają niczym mikroskopijny most łączący wodę z olejem. Ten surowiec również musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości. Płynne składniki, wcześniej przetworzone i ustandaryzowane, ułatwiają dozowanie i ograniczają różnice między kolejnymi partiami. Jajo nie służy wyłącznie do nadania koloru czy smaku. Bezpośrednio współtworzy strukturę sosu. I tutaj pojawia się zaskakujący szczegół. Zanim majonez zgęstnieje, niemal wszystko w zbiorniku nadal wygląda jak zwykła ciecz. Konsystencja powstaje dopiero wtedy, gdy olej zostaje rozbity na tak drobne i liczne kropelki, że zaczynają one wypełniać przestrzeń między sobą. To działa tylko wtedy, gdy baza została przygotowana prawidłowo. W przeciwnym razie mieszalnik może pracować z pełną mocą, a mimo to wytworzyć niestabilną masę. Gdy surowce zostaną zatwierdzone, odmierzone i rozmieszczone w odpowiednich zbiornikach, fabryka dociera do decydującego momentu. Zawory się otwierają, pompy ruszają, a olej płynie kontrolowanym strumieniem, by połączyć się z fazą wodną. Teraz zobaczymy, jak ten strumień zostaje rozbity na miliony kropelek i jak mieszanina cieczy zmienia się w kremowy majonez, który wszyscy znamy. To właśnie na tym etapie błąd trwający zaledwie kilka sekund może zniszczyć całą partię. Teraz zaczyna się najważniejszy etap produkcji. Faza wodna jest już gotowa, olej został precyzyjnie odmierzony, a instalacja przygotowana. Mimo to nic nie gwarantuje, że mieszanina powstanie prawidłowo. Wyzwanie polega na rozbiciu strumienia oleju na mikroskopijne kropelki i utrzymaniu ich oddzielnie w wodzie. Aby zrozumieć, co dzieje się w środku, wyobraź sobie tłum próbujący jednocześnie przecisnąć się przez wąskie drzwi. Mieszalnik wysokoobrotowy wtłacza olej w obszar silnych turbulencji, gdzie strumień jest wielokrotnie rozrywany, aż rozpada się na coraz mniejsze cząstki. W wielu systemach przemysłowych proces ten zachodzi pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi elementami urządzenia, takimi jak rotor i stator. Rotor obraca się z ogromną prędkością, zasysa mieszaninę do głowicy roboczej, a następnie wyrzuca ją przez niewielkie otwory. Każde przejście poddaje ją kolejnej dawce sił ścinających. Ścinaniem nazywa się siłę, która sprawia, że warstwy cieczy przesuwają się względem siebie z różnymi prędkościami. W praktyce strumień oleju jest jakby rozcierany, aż całkowicie traci swoją pierwotną postać. Im skuteczniej zostanie rozbity, tym delikatniejsza i bardziej jednolita staje się emulsja. Jednak zmniejszenie rozmiaru kropelek rozwiązuje tylko połowę problemu. Natychmiast po powstaniu próbują one ponownie się połączyć. Gdy dwie kropelki się zlewają, tworzą większą, a jeśli proces trwa dalej, olej może zacząć oddzielać się od wody. Właśnie wtedy do działania przystępują składniki jaja. Cząsteczki obecne w żółtku ustawiają się dokładnie na granicy pomiędzy wodą a olejem. Jedna ich część lepiej oddziałuje z fazą wodną, druga natomiast łączy się z tłuszczem. W ten sposób wokół każdej kropelki powstaje ochronna warstwa, która utrudnia ich ponowne zlewanie się. Efekt nie pojawia się natychmiast. Olej jest zazwyczaj dozowany stopniowo, podczas gdy mieszanina krąży w instalacji.
Jeżeli przepływ przekroczy zdolność systemu do rozpraszania oleju, powstaną miejsca o jego nadmiernym stężeniu. Jeśli będzie zbyt wolny, proces straci wydajność i może odbiegać od zaplanowanego standardu. W miarę jak zbiornik wypełnia się kolejnymi kropelkami, ciecz ma coraz mniej przestrzeni do swobodnego przepływu. Mieszanina zaczyna stawiać opór, nabiera gęstości i z rzadkiej cieczy zmienia się w kremową masę. Zagęszczenie powstaje więc dzięki samej mikroskopijnej organizacji emulsji. Właśnie dlatego majonez zachowuje zwartą konsystencję w słoiku, lecz łatwo rozprowadza się pod naciskiem łyżki. Pod wpływem siły jego struktura ustępuje i zaczyna płynąć, a po zatrzymaniu ruchu częściowo odzyskuje swoją sprężystość. Ta właściwość ułatwia napełnianie opakowań, transport i późniejsze użytkowanie produktu. Należy również stale kontrolować temperaturę, ponieważ wpływa ona na lepkość składników i zachowanie białek. Sama praca mechaniczna może wytwarzać ciepło. Czujniki utrzymują proces w wyznaczonym zakresie, a system reguluje obieg, czas oraz intensywność mieszania. Kolejnym przeciwnikiem jest powietrze. Pęcherzyki mogą zmieniać wygląd produktu, zakłócać pomiar objętości i powodować wady konsystencji. Dlatego niektóre linie wykorzystują zamknięte urządzenia oraz warunki ograniczające napowietrzanie podczas emulgowania. W dużych zakładach mieszanina może przepływać przez emulgator pracujący w trybie ciągłym, a następnie wracać do zbiornika, aż osiągnie wymagane parametry. W innych instalacjach emulgowanie odbywa się bezpośrednio wewnątrz zbiornika. Wybór rozwiązania zależy od wielkości produkcji, receptury i pożądanej konsystencji. W trakcie procesu pobiera się niewielkie próbki, aby sprawdzić lepkość, stabilność, wygląd oraz kwasowość. Fabryka nie czeka, aż słoik trafi do sklepu, by dopiero wtedy wykryć nieprawidłowość. Zanim partia przejdzie do kolejnego etapu, musi udowodnić, że jej struktura jest prawidłowa. Jednym z najbardziej fascynujących szczegółów jest to, że dwa majonezy o podobnym składzie mogą mieć zupełnie inną konsystencję tylko ze względu na wielkość i rozmieszczenie kropelek. Receptura jest ważna, lecz sposób, w jaki maszyna przekazuje energię mieszaninie, również decyduje o tym, co później odczuwamy na łyżce. Gdy emulsja osiągnie oczekiwaną gęstość, wygląda już niemal jak gotowy produkt, ale nadal nie może trafić na sklepową półkę. Najpierw trzeba potwierdzić, że każda partia przetrwa napełnianie opakowań, transport i okres przechowywania bez utraty konsystencji, smaku ani bezpieczeństwa. A teraz chcę poznać Twoją opinię. Czy przypuszczałeś, że kremowa konsystencja majonezu zależy od kontrolowania niewidocznych kropelek? Napisz w komentarzu, co do tej pory zaskoczyło Cię najbardziej i koniecznie dodaj, z jakiego miasta lub regionu Polski oglądasz kanał Fabryki i Fakty. Teraz majonez przejdzie serię testów i kontroli. Następnie trafi do maszyn, które z ogromną precyzją napełniają, zamykają i etykietują miliony opakowań. To właśnie na tym etapie czujniki muszą wychwycić wady, których ludzkie oko mogłoby nawet nie zauważyć. Gdy emulsja opuszcza mieszalnik, ma już odpowiedni kolor i kremową konsystencję, ale wciąż nie zasłużyła na to, by trafić do słoika. Najpierw cała partia musi udowodnić, że zachowuje identyczny standard od początku do końca. To właśnie tutaj fabryka wykrywa niewidoczne wady, zanim zamienią się one w tysiące odrzuconych opakowań. Próbka trafia do analizy wyglądu, zapachu, smaku, kwasowości i konsystencji. Nie chodzi jedynie o sprawdzenie, czy majonez jest dobry. Musi dokładnie odpowiadać ustalonemu wzorcowi, ponieważ nawet niewielką różnicę konsument może zauważyć zaraz po otwarciu słoika. Konsystencję mierzą urządzenia oceniające, jak silnie majonez opiera się ruchowi. Jeśli jest zbyt rzadki, może spływać i wyglądać na rozwarstwiony. Jeśli okaże się zbyt gęsty, utrudni pompowanie i napełnianie opakowań. Właściwa konsystencja musi sprawdzać się zarówno na łyżce, jak i w maszynach. Kontrolowana jest również kwasowość, ponieważ wpływa na smak i zachowanie produktu. Wynik musi mieścić się w zakresie przewidzianym dla danej receptury. Próbki pobierane w różnych momentach pomagają wykryć zmiany zachodzące podczas produkcji. Kolejny test sprawdza, czy emulsja nie wykazuje oznak rozwarstwienia.
Na powierzchni nie może pojawiać się olej, płynne kieszenie ani nierównomierna struktura. W laboratorium produkt może być poddawany warunkom przyspieszającym ujawnianie wad, co pomaga przewidzieć jego zachowanie podczas przechowywania. Po zatwierdzeniu partii majonez płynie zamkniętymi rurociągami do sekcji napełniania. Pompy przeznaczone do produktów lepkich tłoczą kremową masę bez naruszania jej struktury. Przepływ musi być równomierny, ponieważ silne pulsacje lub dostające się powietrze mogą zakłócić dozowanie i pozostawić ślady w konsystencji. Słoiki lub butelki wjeżdżają na linię i przechodzą kontrolę. Zdeformowane, zabrudzone lub nieprawidłowo ustawione opakowania muszą zostać usunięte. Prowadnice i czujniki utrzymują każde z nich w jednej linii, tworząc szyk przypominający armię pojemników maszerujących pod wspólnym dowództwem. W punkcie napełniania dysze dozujące ustawiają się nad opakowaniami. Maszyna uwalnia dokładnie określoną ilość majonezu i odcina strumień w precyzyjnie wyliczonym momencie. Zależnie od konstrukcji linii dawka może być kontrolowana według objętości, masy albo dokładnego ruchu tłoków i pomp. Lepkość sprawia, że ten moment staje się prawdziwym wyzwaniem. Majonez nie może rozpryskiwać się jak woda, ani tworzyć ciągnących się nitek, które zabrudzą krawędź słoika. Kształt dyszy, prędkość napełniania i moment odcięcia przepływu muszą działać wspólnie, aby każda dawka była czysta i powtarzalna. Jeżeli krawędź zostanie zabrudzona, szczelność opakowania może być zagrożona. Zaraz potem zakrętki są podawane, odpowiednio ustawiane i nakładane na pojemniki. Systemy dokręcające stosują kontrolowaną siłę, aby szczelnie zamknąć opakowanie bez jego odkształcenia ani pozostawienia drogi dla powietrza. W niektórych opakowaniach wewnętrzne zabezpieczenie tworzy dodatkową barierę. Czujniki potwierdzają obecność zakrętki, a kamery wykrywają elementy przekrzywione, brakujące lub niewłaściwie ułożone. Najmniejszy błąd na tym etapie może przekreślić całą pracę wykonaną od chwili przygotowania składników. Następnie sprawdzana jest masa produktu. Dynamiczna waga może kontrolować każde opakowanie, gdy nadal przesuwa się ono po linii. Sztuki poniżej lub powyżej dopuszczalnego zakresu są automatycznie odrzucane, dzięki czemu można wykryć błędy dozowania bez otwierania słoików i zatrzymywania całej produkcji. Na opakowania nakładane są etykiety, a drukarki nanoszą numer partii i datę przydatności do spożycia. Kody te działają jak dowód tożsamości produktu. Systemy kontroli mogą jeszcze wykrywać nieprawidłowości, zanim opakowania zostaną zgrupowane i skierowane do pakowania w kartony. Zatwierdzone słoiki trafiają do kartonów i są układane na paletach. Roboty lub automatyczne urządzenia regularnie powtarzają ciężkie ruchy. Warstwa po warstwie opakowania tworzą stabilne, zabezpieczone bloki gotowe do przewiezienia do magazynu. W tym momencie majonez przestaje być emulsją zamkniętą w zbiorniku, a staje się szczelnie zapakowanym, oznaczonym i w pełni identyfikowalnym produktem. Teraz pozostaje zobaczyć, jak przemierza centra dystrybucyjne, jakie mity narosły wokół jego przechowywania i dlaczego jeden słoik wymaga aż tak zaawansowanej inżynierii, zanim trafi na Twój stół. Po zapakowaniu w kartony majonez trafia do magazynu i centrów dystrybucyjnych. Kontrola nie kończy się jednak poza murami fabryki. Kartony trzeba chronić przed nadmiernym ciepłem, wilgocią i uderzeniami, a numer partii pozwala prześledzić drogę każdego opakowania. Podczas transportu najważniejsze jest zabezpieczenie opakowań i utrzymanie produktów w przewidzianych warunkach. Palety układa się tak, aby zapobiec zgniataniu, upadkom i odkształceniom. Gdy słoiki docierają do sklepów, wchodzą w łańcuch, który musi zachować standard wypracowany wcześniej w zbiorniku. I właśnie po opuszczeniu fabryki przez słoik pojawiają się największe nieporozumienia dotyczące majonezu. Pierwsze wiąże się z sałatkami. Wiele osób obwinia sos za każde zatrucie, jednak jego kwasowość i zastosowanie pasteryzowanych jaj sprawiają, że majonez jest mniej sprzyjającym środowiskiem dla wielu drobnoustrojów niż mogłoby się wydawać. Ta kontrola pomaga również wyjaśnić jego trwałość. Stabilność nie zależy wyłącznie od konserwantów. Wynika z połączenia odpowiedniej kwasowości, higieny, pasteryzowanych jaj, wielkości kropelek oraz szczelnego opakowania. Po otwarciu produkt należy przechowywać zgodnie z zaleceniami na etykiecie. Wygląd zdradza jeszcze jedną tajemnicę. Jasna barwa nie musi pochodzić z mleka ani śmietany.
Gdy olej zostaje rozbity na mikroskopijne kropelki, rozpraszają one światło i sprawiają, że emulsja wydaje się bielsza. Nawet odcień pokazuje, jak pracowała maszyna. Ta sama struktura wyjaśnia, dlaczego majonez zachowuje ślady po łyżce, ale zaczyna płynąć pod naciskiem. Dzięki temu można tłoczyć go rurami, precyzyjnie napełniać słoiki i sprawić, by pozostał na swoim miejscu w kanapce. I tak docieramy do najbardziej niezwykłego szczegółu. To, co wygląda jak jednolity krem, jest w rzeczywistości ogromnym skupiskiem kropelek oleju, którym nie pozwala się ponownie połączyć. Każda łyżka majonezu istnieje tylko dlatego, że fabryka kontroluje rozdzielenie, do którego natura nieustannie próbuje doprowadzić. Napisz w komentarzu, które odkrycie najbardziej zmieniło Twoje spojrzenie na majonez. A jeśli chcesz dalej poznawać procesy, o których niemal nikt nie ma pojęcia, zasubskrybuj kanał Fabryki i Fakty i włącz powiadomienia, bo kolejny zwyczajny produkt spożywczy może skrywać jeszcze bardziej nieprawdopodobną inżynierię. A jeśli wydaje Ci się, że widziałeś już wszystko, to nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w naszym poprzednim odcinku. Film już pojawia się na Twoim ekranie, kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmie.